Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Skody Superb z najmocniejszym silnikiem 2.0 TSI o mocy 280 koni. Skoda Superb była trzecim modelem czeskiego producenta od czasu wchłonięcia marki przez grupę Volkswagena. Po ogromnym sukcesie Fabii oraz Octavii, które były tanimi i bardzo dobrymi autami, Czesi w 2001 roku postanowili stworzyć coś w jeszcze wyższym segmencie. W ten sposób powstała pierwsza prawdziwa limuzyna – Skoda Superb. Dziś mija dokładnie 16 lat od premiery pierwszego Superba, a ja stoję już przy jego trzeciej generacji. Swoją drogą, auto nie jest już sedanem, a liftbackiem. Skoda Superb przeszła długą drogę z opływowego, nudnego samochodu do bardzo wyrazistego i nowoczesnego projektu. Dodatkowo, od kilku miesięcy Czesi oferują pakiet Sportline, który został wyposażony w prezentowany egzemplarz. W skład jego wchodzi obniżone o 15 mm zawieszenie, czarne klosze lamp, lotka na tylnej klapie, specjalny wzór felg, czy też lekko przemodelowane zderzaki. Niewątpliwie wisienką na torcie jest lakier Dragon Skin, dostępny tylko dla wersji Sportline. Jest to barwa, którą ciężko jednoznacznie sklasyfikować. To coś pomiędzy kolorem oliwkowym, złotym czy zielonym. Jedno jest pewne, na takiego Superba każdy zwróci uwagę. Warto dodać, że pakiet Sportline dostępny jest dla wszystkich silników, a nie tylko dla najmocniejszych. Jednak Skoda Superb najnowszej trzeciej generacji, poza tym, że wygląda bardzo nowocześnie, to oferuje mnóstwo miejsca. Zacznijmy od bagażnika. Po podniesieniu klapy otrzymujemy 625 litrów. To wynik większy niż samochody kombi, takie jak Volvo V90 czy Renault Talisman Grand Tour. A przecież Superb jest hatchbackiem, liftbackiem. W bagażniku znajdziemy dwa haczyki na zakupy oraz jedno gniazdo pod zapalniczkę. Pod podłogą w naszym egzemplarzu są dodatkowe schowki, które są w miejscu koła zapasowego. Jeśli się zdecydujemy na koło zapasowe, to pojemność bagażnika zmniejszy się o 41 litrów i wynosić będzie 584 litry. Z kufra możemy też łatwo złożyć tylną kanapę. Niestety nie otrzymamy idealnie płaskiej powierzchni, ale i tak długość, jaką otrzymujemy, jest imponująca. Ciekawym rozwiązaniem są rzepy, ukryte w bokach bagażnika, dzięki którym możemy zablokować mniejsze przedmioty, tak aby nie latały po kufrze. Cóż, simply clever. Superb od zawsze miał mnóstwo miejsca, w tylnym rzędzie i nie inaczej jest w trzeciej generacji. Przestrzeni jest po prostu mnóstwo, zwłaszcza nogi. Tam praktycznie zmieściłby nam się trzeci rząd. Na środku kolumny pasażerowie z tyłu mają swój zegarek oraz mogą sprawdzić temperaturę na zewnątrz. Z tyłu w szybach znajdziemy rolety i to zarówno w bocznych, jak i na tylnej szybie. Również z przodu Superb oferuje mnóstwo przestrzeni. Przy 186 cm wzrostu nie miałem najmniejszego problemu, żeby znaleźć wygodną pozycję. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, a w opcji możemy doposażyć Skodę w szyberdach. Warto też zwrócić uwagę na genialnie wyglądające fotele ze zintegrowanym zagłówkiem, które są dostępne w wersji Sportline. Poza dobrą prezencją również oferują duży komfort podróżowania i niezłe trzymanie boczne. Zanim opiszę deskę rozdzielczą, to skupię się na tym, z czego Skoda jest znana od lat, czyli simply clever, proste, ale jakże ułatwiające w codziennym użytkowaniu rozwiązania. I tak na przykład we wlewie paliwa mamy schowaną skrobaczkę do szyb, po to tylko, żeby szybciej ją odnaleźć. W przednich drzwiach znajdują się parasole ze specjalnie zaprojektowanym odprowadzeniem wody. A pod fotelem pasażera mamy dodatkowy schowek. Przy podszybiu znalazł się też uchwyt na bilet parkingowy. Niestety jest też tutaj mały błąd konstrukcyjny, bowiem jeśli bilet nam przez przypadek spadnie za szybę, to już go nie wyciągniemy. Jest tam tak mało miejsca, że nie da się nam nawet włożyć palca. Wsiadamy do środka i można się naprawdę zdziwić. Skoda Superb najnowszej generacji jest świetnie wykonana i zrobiona z naprawdę przyzwoitych materiałów. Wiadomo, że nie jest to poziom Volkswagena, ale jest bardzo blisko. Spasowanie stoi na najwyższym poziomie, a plastiki wyglądają bardzo dobrze. Oczywiście polakierowane na czarny połysk części zbierają cały kurz, odciski palców, a także łatwo się rysują, ale to niestety norma u każdego producenta. W środku, poza wspomnianym schowkiem pod fotelem, mamy jeszcze dwa duże schowki. Jeden przed pasażerem, w którym znajdziemy również zmieniarkę na płyty, czytnik kart SD oraz miejsce, w którym wyłączymy poduszkę powietrzną pasażera. Drugi schowek to ten w podłokietniku, który jest spory, a sam podłokietnik ma regulowaną wysokość. Tuż przed nim mamy trzy małe cup holdery, a za skrzynią biegów schowane miejsce na telefon, gniazdo USB oraz gniazdo zapalniczki. Mały schowek na drobne rzeczy znajdziemy również po lewej stronie kierownicy. To, co moim zdaniem powinno być nieco poprawione, to zegary, które prezentują się dość archaicznie. Komputer pokładowy obsługujemy z poziomu kierownicy. Jest on prosty i intuicyjny. Zresztą, jak cała obsługa w Skodzie.
Bardzo dobrze prezentuje się to za to największy ekran, który szybko reaguje na dotyk i ma bardzo dobrą rozdzielczość. Nawigacja działa bardzo płynnie. Jedynie czasem szybkie oddalenie lekko przycina system. Najważniejsze jednak w testowanym egzemplarzu jest pod maską 2.0 TSI 280 koni połączone z automatyczną dwusprzęgłową przekładnią DSG o 6 przełożeniach oraz napędem na wszystkie koła opartym o sprzęgło Haldex. W efekcie auto katapultuje do pierwszej setki według producenta w czasie 5,8 sekund. Choć my sprawdziliśmy i producent kłamie, przyspieszenie wynosi 5,1 sekundy. Coś niesamowitego. A po kolejnych 15 sekundach na liczniku mamy 200 km na godzinę, czyli od 0 do 200 w 20 sekund. Genialny wynik. Wrażenie robi zwłaszcza procedura startu, która startuje samochód aż z 4000 obrotów. Skoda Superb z silnikiem o mocy 280 koni przyspiesza z taką łatwością, że aż ciężko to opisać. I to jest tak naprawdę w tym samochodzie piękne. To nie jest auto sportowe. Brakuje tu nieco emocji. Ale jeśli chodzi o osiągi, to wrażenia są fenomenalne. To, czego brakuje do pełni szczęścia, to nieco lepiej zestrojonego układu wydechowego, bowiem ten w Superbie czuć, jakby był specjalnie przydławiony. Podczas zmiany biegów słychać coś na wzór pierdnięcia, podobnego jak w Golfie R czy Audi S3. Jednak jest tak ciche, że ledwo słyszalne, jakby ktoś nałożył na końcówki poduszki. Swoją drogą, 300-konny Golf R czy Audi S3 przyspieszają do 100 km na godzinę w czasie 4,9 sekundy. Rodzinny Superb robi to w 5,1 sekundy. Czy to nie jest piękne? Zresztą, pod maską siedzi dokładnie taki sam silnik, co we wspomnianym Golfie czy Audi. A to oznacza ogromny potencjał na modyfikację. Jak tylko pierwsze egzemplarze Skody Superb z 280-konnym silnikiem pojawiły się na rynku, to kilka firm tuningowych, w tym również z Polski, zabrało Czecha na warsztat. Efekt to ponad 400 koni przy bardzo małych modyfikacjach. Program, wydech oraz intercooler. Samym programem, a dokładniej boksem, Skoda Superb potrafi pokazać nawet 360 koni. To zdecydowanie najszybsza Skoda w historii. Superb oferuje 4 tryby jazdy: Eco, Normal, Sport i Individual. W każdym z nich mamy inną reakcję na gaz, zmieniona jest czułość układu kierowniczego, a także inaczej działa aktywny tempomat czy klimatyzacja. W ostatnim trybie Individual możemy sami skonfigurować auto wedle naszych upodobań. Poza fantastycznymi osiągami, auto prowadzi się naprawdę nieźle. Zawieszenie jest sztywne, w opcji może być nawet adaptacyjny, a progresywny układ kierowniczy daje radę nawet na bardzo krętych drogach. Oczywiście, do precyzji znanej z BMW czy Mercedesa daleko, ale jak na Skodę to jest świetnie. Auto jest bardzo długie, a mimo to da się nim szybko i pewnie poruszać. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to boczne lusterka są nieco za małe. Wraz ze sporą mocą idzie spore spalanie. Przynajmniej tak by się mogło wydawać, bowiem normalna jazda w mieście to minimum 12 litrów, a jak poszalejemy, to wynik podskoczy do 14-15 litrów. W trasie bez problemu schodzimy poniżej 9 czy nawet 8 litrów. Jadąc ze stałą prędkością 140 km na godzinę, komputer pokładowy pokazuje 8,5 litra. Natomiast jadąc 120, spalanie będzie o litr mniejsze. Moim zdaniem, jak na tak duże auto z takimi osiągami, to wyniki są jak najbardziej zadowalające. Zwłaszcza, że mierzyłem to z 3 dorosłymi osobami na pokładzie. Przed podsumowaniem cena, która moim zdaniem jest naprawdę atrakcyjna. Podstawowa odmiana Skody Superb Sportline 2.0 TSI 284/4 DSG kosztuje 162 710 zł. Za niemal w pełni wyposażony egzemplarz, jak testowany, przyjdzie nam zapłacić 185 tysięcy złotych. Jak za Skodę? Sporo. Ale jak postanowimy porównać z konkurencją moc, osiągi, przestrzeń oraz dodatki, to Superb jest bezkonkurencyjny. Jeśli nie zależy nam na pakiecie Sportline, to oszczędzimy kolejne niemal 30 tysięcy złotych i podstawowym 280-konnym Superbem wyjedziemy z salonu za 136 130 zł. W tej cenie mamy te same osiągi i tylko minimalne gorsze prowadzenie ze względu na wyższe zawieszenie. Tracimy też oczywiście dodatki, które dodają sportowego charakteru Superbowi, ale nie każdy ich potrzebuje. To jest już bardzo uczciwa cena. Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 280 wydaje się być autem niemal idealnym. Ogromne, dobrze wyglądające auto z genialnymi osiągami i ponadprzeciętną przestrzenią. Do tego jest dobrze wyposażone, nieźle wykonane i dostępne w miarę dobrych pieniądzach, zwłaszcza jak porównamy z konkurencją. To nie jest auto sportowe, ale to bardzo szybkie auto rodzinne. Po prostu simply fast.